Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką fazą wstępną. Ona jest określana często mianem przygotowania pola walki. I tutaj polega to na tym, że strona ukraińska, atakując linie zaopatrzeniowe przede wszystkim, ale też i składy, przede wszystkim paliwowe, choć również amunicyjne, no, osłabia siły rosyjskie, osłabia ich drożność ich linii zaopatrzeniowych. Również mamy do czynienia z informacjami mówiącymi o atakach i to takich celowych, czyli nie, intensywność tu jest istotnie większa niż w poprzednim okresie na rosyjskie środki walki radioelektronicznej, przede wszystkim na Krymie. Czyli tu chodzi po prostu o to, żeby Rosjan pozbawić zaopatrzenia, osłabić ich system logistyczny, osłabić ich centra dowodzenia, no i osłabić to, co się określa mianem świadomości sytuacyjnej i możliwości też oddziaływania na stronę ukraińską. To w świetle pewnej narracji na temat tego, jak należy przygotować wojnę, jest pierwsza, czy kampanię jest pierwszą fazą. Drugą fazą, takie wątki pojawiły się też w wypowiedziach niektórych wojskowych, choćby brytyjskich. No mówią o tym, że być może to uderzenie, tą właściwą część operacji wojskowej poprzedzi jakaś formuła przypominająca trochę pustynną burzę. Oczywiście skala tego będzie zapewne mniejsza, zważywszy na to, że Ukraina również ma problemy amunicyjne, no ale przed właściwym uderzeniem, takim zmasowaną presją ogniową, najprawdopodobniej strona ukraińska będzie starała się rozbić, zniszczyć te pierwsze linie obrony Rosji, czy Rosjan. I też pojawiły się wczoraj dokładnie i przedwczoraj takie informacje ze strony tych tak zwanych korespondentów wojennych rosyjskich, że w gruncie rzeczy strona ukraińska już realizuje to, czego się spodziewano, czyli atakując na różnych kierunkach, szuka słabych punktów w liniach obrony Rosji. To jest pewien mechanizm, który Ukraińcy zastosowali jesienią ubiegłego roku, szczególnie tutaj na tym kierunku Bałakłaja-Kupiańsk, kiedy atakowali, wykorzystując system komunikacyjny, atakowali w kilku różnych kierunkach od północy po południe, szukając słabych punktów w obronie rosyjskiej, tam gdzie okazało się, że była ta obrona słabsza, właśnie pod Bałakłają, nastąpiło szybkie przełamanie i wlanie się tych sił uderzeniowych. I w gruncie rzeczy uważa się, ja relacjonuję opinię, uważa się, że podobny mechanizm, czy podobna mechanika działania też będzie tutaj zastosowana, dlatego że strona ukraińska, to wynika przynajmniej z deklaracji zarówno wojskowych ukraińskich, jak i też generała Mileja, szefa Kolegium Połączonych Sztabów i też o podobnym duchu wypowiadał się Jens Stoltenberg. Ukraińcy właściwie zakończyli formowanie tej tak zwanej Gwardii Przełamania. Mowa jest o 11 brygadach gotowych do walki, które pewnie będą tak, jeśli chodzi o pewną architekturę uderzenia, no, ukształtowane, że będzie ta szpica uderzeniowa i potem siły drugiego i być może trzeciego rzutu po to, żeby one jakby weszły w ten ewentualny wyłom. No takie przynajmniej są dominujące poglądy, chociaż co trzeba powiedzieć? No trzeba powiedzieć, że po pierwsze nikt nie wie, jak będzie wyglądało ukraińskie uderzenie. Dlatego, że jak powiedział Oleksiej Daniłow, szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony, no tylko 3 do 5 osób na świecie wiedzą, jak to będzie wyglądało. Wydaje się, że ukraińskie dowództwo konsultuje swoje działanie z dowództwem amerykańskim, o czym świadczy niedawne spotkanie Mileja i Załużnego. Niedawno też się odbyło posiedzenie stawki, czyli tego połączonego dowództwa politycznego i wojskowego pod kierunkiem Zełenskiego. On
po tym spotkaniu mówił, że ofensywa już nie za długo nastąpi. A w związku z tym, w moim odczuciu, będziemy mieli niedługo do czynienia, tak też uważają rosyjscy analitycy czy korespondenci wypowiadający się na ten temat, niedługo będziemy mieli do czynienia z próbą znaczącego wzrostu intensywności wojny, czyli z tym uderzeniem. Faza przygotowawcza właściwie już trwa. No i zobaczymy. Ukraińcy na pewno będą starali się zaskoczyć Rosjan, co do tego nie ulega wątpliwości. Ten element zaskoczenia odgrywa zawsze w ich działaniach istotną rolę. Zresztą po obu stronach, to trzeba powiedzieć. Rosjanie też w czasie tej wojny przynajmniej dwukrotnie, a może nawet i trzykrotnie znacząco zaskoczyli stronę ukraińską. Ukraińcom też udało się zaskoczyć kilka razy Rosjan. W związku z tym tu też będzie taka rozgrywka, kto okaże się sprytniejszym w przygotowaniu i potem przeprowadzeniu tej operacji. Nadal jestem dość pesymistyczny, jeśli chodzi o pewien ład powojenny. Ten pesymizm wypływa z faktu, że gdzieś z grubsza około 40% ukraińskiej gospodarki i znaczący, na tyle znaczący, że nie wiadomo, czy w ogóle można mówić o powrocie do stanu przedwojennego, jeśli chodzi o potencjał demograficzny ukraińskiego społeczeństwa, w związku przede wszystkim z dużą falą uchodźców, którzy nie wiadomo, czy wrócą. Ukraina nie dysponuje moim zdaniem wiarygodnymi informacjami na temat swojej sytuacji demograficznej przed wojną. To wynika z faktu, że ostatni, niebudzący wątpliwości co do metodologii spis powszechny na Ukrainie miał miejsce bodajże, o ile dobrze pamiętam, w 2003 albo 2004 roku, czyli już dość dawno. A te fale migracyjne, głównie migracji zarobkowej z Ukrainy, no, miały miejsce. No, wiemy, ilu obywateli Ukrainy pracowało przed wojną w Polsce. Pojawiły się zresztą informacje, że ta liczba obywateli Ukrainy pracujących w Polsce przed wojną gdzieś około 1 000 000 osób, chociaż tu też były takie mówiące o tym, że ta wielkość dochodziła do 2 milionów, została jak gdyby podwojona w związku z falą uchodźców, co też otwiera pole do pewnych spekulacji, no bo jeżeli ta liczba 1 000 000 była właściwa i teraz miałoby być 2 milion uchodźców, to mówimy o około 2 milionach obywateli Ukrainy, albo nawet ta liczba może być w Polsce. Mówimy tylko o Polsce, nawet może wynosić 3 miliony obywateli Ukrainy, bo też takie szacunki są. No z pewnością jest faktem to, że liczba ludności mieszkającej w Polsce przekroczyła 40 milionów. To są dane sprzed kilku tygodni, oficjalne nasze dane. W związku z tym to pokazuje, że w sensie, powiedziałbym, takim prostym, my jesteśmy beneficjentem tego ruchu demograficznego, co też korzystnie odbija się, to też są dane oficjalne, na sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w najmniejszym historycznie rzecz biorąc parametrze w Polsce jest obecnie uzależniony od subwencji rządowych. No, ten wskaźnik niedoboru Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi gdzieś około 15% z tego, co widziałem funduszu, a były przecież lata, gdzie przekraczał połowę, czyli to oznacza, że w Polsce akurat z punktu widzenia demograficznego, jeszcze tu wpływa sytuacja na rynku pracy, wiemy jak ona wygląda, no tu jest pewien pozytyw, tak? Natomiast z perspektywy Ukrainy Wielka tragedia. sytuacja jest odwrotna i to dość dramatycznie odwrotna. Po pierwsze, taką chyba najmniej kontrowersyjną liczbą, jeśli się mówi o liczbie uchodźców, to jest gdzieś około 10 milionów osób. Co by oznaczało, że jeżeli się szacowało, to mówienie o 40 milionach mieszkańców Ukrainy przed wojną to była pewna przesada. W moim odczuciu liczbą bliższą prawdy była liczba 38, 37, gdzieś w tych granicach. To by oznaczało, że dzisiaj na Ukrainie realnie znajduje się około 28 milionów mieszkańców. Mówimy o pewnych hipotezach czy pewnych prognozach, bo dokładnych danych nie ma. I
ten ubytek jest nie tylko związany z liczbą uchodźców do Europy, do Polski, do innych krajów europejskich, ale też oczywiście z faktem, że część terytorium ukraińskiego jest okupowana przez siły rosyjskie, w związku z tym część tych ludzi, formalnie obywateli Ukrainy, zostali oni, że tak powiem, deportowani czy wywiezieni do Rosji, nieraz w głąb Rosji. W związku z tym nie można wykluczyć, że ten parametr gdzieś około 28 milionów Ukraińców jest też optymistycznym, co oznacza znaczące zmniejszenie, jeśli chodzi o liczbę ludności. Ale nie to jest już pojawiło w ukraińskich mediach. Mówili o tym specjaliści z Ukraińskiej Akademii Nauk, specjaliści w zakresie demografii. No to jest inne zjawisko, jest niepokojące. Otóż ta migracja związana z wojną, ucieczka przed wojną, ona objęła przede wszystkim młode kobiety z dziećmi. To jest w tym wszystkim najbardziej niepokojące. To zresztą też dość wyraźnie widać, jeśli chodzi o statystyki polskie. To mniej więcej biorąc połowa uchodźczyń, czy należałoby powiedzieć, to są kobiety, druga połowa to są dzieci. No i teraz pytaniem zasadniczym z punktu widzenia przyszłości Ukrainy jest to, czy ci ludzie, te matki z dziećmi wrócą na Ukrainę już po zakończeniu wojny. I tu odpowiedź jest, bym powiedział, dwuznaczna, dlatego że na poziomie, bo są prowadzone na ten temat badania opinii publicznej, też i sondażowe wśród tej grupy uchodźców. Na poziomie ogólnych deklaracji wszyscy mówią, że chcą wrócić. Natomiast na poziomie pogłębionych badań, no, ten obraz już nie jest taki różowy, dlatego że po roku, jaki już od wybuchu wojny, trzeba mieć po prostu do czego wracać. Poza tym te kobiety, no one już zaczynają osiągać jakąś stabilizację w tych krajach, w których się znalazły. Oczywiście to nie dotyczy 100% tej ludności, no ale wystarczy, że to będzie ta stabilizacja życiowa obejmie połowę tych 10 milionów, które uciekło przed wojną, to już jest znacząca liczba. Dlaczego? Dlatego, że część ukraińskich naukowców mówi o tym, iż że trudno jest liczyć na powrót 100%, a w związku z tym raczej należy spodziewać się, że zdemobilizowani mężowie, ci, którzy dzisiaj walczą, w części zostaną na Ukrainie, a w części raczej wyjadą do swoich żon, które będą w innych krajach, bo one będą im dawały, to właśnie one będą tym zdemobilizowanym mężom dawały gwarancję właśnie osiągnięcia pewnej stabilizacji życiowej i zawodowej w lepszych warunkach niźli na Ukrainie. Oczywiście niestety też będziemy mieli do czynienia w wymiarze społecznym z negatywnymi tendencjami związanymi po prostu z rozpadaniem się małżeństw, dlatego że pod bronią na Ukrainie jest 1 milion mężczyzn i ci mężczyźni, nie chcę mówić teraz o stratach, ale oni w pewnym momencie zostaną zdemobilizowani, ale trauma wojenna zostanie, to taka reintegracja do życia cywilnego tak dużej grupy straumatyzowanych mężczyzn, to nie jest proces łatwy ani bezbolesny. To wszystko razem wzięte niektórych ekspertów ukraińskich skłania do budowania tu następującej tezy. Otóż po pierwsze, nie uda się w całości skłonić tych, którzy uciekli przed wojną do powrotu, bo niektórzy nie będą mieli dokąd wracać, niektórzy już zapuszczą korzenie w tych nowych miejscach, dzieci się nauczą języka, dzieci będą uczęszczały do szkół, matki będą pracowały, już pewna sieć bezpieczeństwa socjalnego będzie osiągnięta za granicą. A w związku z tym nie wszyscy wrócą. Jeżeli mężowie dołączą do tych matek, albo nawet nie dołączą, to nie nastąpi po wojnie na Ukrainie zjawisko, które zawsze występuje po wszystkich wojnach, bo zawsze po wojnach ma miejsce skokowy boom demograficzny. Na Ukrainie, tak zresztą jak i w Rosji, Rosja tutaj nie jest wyjątkiem, mamy dzisiaj do czynienia z załamaniem, jeśli chodzi o liczbę narodzin. Ten wskaźnik, o którym się mówi, że żeby był on odtworzony,
pokoleniowy, czyli żeby następowała prosta zastępowalność pokoleń, on powinien wynosić 2,15 na jedną kobietę w tak zwanym, to się brzydko określa, ale niestety tak się mówi, wieku rozrodczym, no to on dzisiaj na Ukrainie według szacunków ukraińskich demografów jest poniżej 1. Może nie być powrotów z emigracji, a to będzie też negatywnie wpływało na poziom wzrostu PKB. I w ogóle na odbudowę PKB, czyli no bo jak mamy mniej pracujących, to też i PKB wolniej przyrasta, czyli ten czas powrotu Ukrainy do sytuacji przedwojennej, nawet przy założeniu pomocy ze strony Zachodu i osiągnięcia stabilności powojennej taką, jaką byśmy chcieli, żeby to było, on może być nieco dłuższy. To chyba z tego powodu, moim zdaniem, Bank Światowy uważa, że dopiero w roku 1933 Ukraina odzyska wielkość PKB z roku 1923. To są szacunki gorsze niż rządu Ukrainy. To jest generalnie sytuacja dość pesymistyczna, nawet zakładając, że Ukraina tę wojnę wygra. To oczywiście jest dzisiaj optymizmem pewnym, no ale optymizm co do przebiegu działań na froncie i powodzenia tej ofensywy, która nas najprawdopodobniej czeka, nie uprawnia moim zdaniem do optymizmu co do generalnego zakończenia wojny. No to nas kieruje naszą uwagę, moim zdaniem, czy powinno kierować naszą uwagę w stronę ukraińskiej teorii zwycięstwa. Bo ta ukraińska teoria zwycięstwa jest inna niż to, co określiłeś, mówiąc o perspektywach wojny. Ona w gruncie rzeczy, mówił o tym otwarcie ostatnio choćby minister Kuleba, on powiedział, że on przestrzega świat przed myśleniem w kategoriach decydującej bitwy. To jest taka otwarta polemika właśnie z tą teorią, o której ty mówisz. Ona jest powszechnie, a przynajmniej silna jest na Zachodzie, która mówi o tym, że sukces ukraińskiej ofensywy, odbicie kolejnych terenów powinno zakończyć się negocjacjami pokojowymi. Wtedy Ukraina będzie negocjowała z lepszych pozycji niż na przykład dzisiaj, a w związku z tym no tak należy na to patrzeć. Strona ukraińska wydaje mi się, że patrzy na to odmiennie, a mianowicie oni uważają, że po tej bitwie będzie jeszcze przynajmniej jedna decydująca bitwa, i sukces tej ofensywy, założywszy, że będziemy mieli do czynienia z sukcesem, wydaje się, że dzisiaj nikt nie jest w stanie tego przesądzić. Ja zakładam, że ta ofensywa może być skuteczna, chociaż skali tego ewentualnego sukcesu Ukrainy nie podejmuje się szacować, bo nie wiem po prostu. No ale zakładając, że to będzie ofensywa skuteczna, strona ukraińska uważa, że to zmieni nastawienie Zachodu. To znaczy, że sukces na polu walki pozwoli im zmienić nastawienie Zachodu i w efekcie jesienią oni zaczną dostawać znaczące, istotne, jakościowo lepsze, odmienne wsparcie, jeśli chodzi o pomoc wojskową, co w konsekwencji może doprowadzić i powinno ich zdaniem doprowadzić do już takiej, bym powiedział, finalnej operacji wojskowej kończącej wojnę, definiowaną jako odzyskanie suwerenności nad całością ukraińskich terytoriów. Ta całość ukraińskich terytoriów, ona się w moim odczuciu sprowadza do jednego kluczowego, moim zdaniem, jeśli w ogóle chcemy mówić o zwycięstwie w wojnie, którejkolwiek ze stron, kluczowej kwestii, to jest kontrola nad Krymem. Krym, moim zdaniem, ze strategicznego punktu widzenia jest tym obszarem, który przesądza, kto wygra wojnę. Czyli jeżeli Ukraina będzie kontrolowała Krym, albo przynajmniej doprowadzi do jego demilitaryzacji, o czym mówią niektórzy amerykańscy politycy, tacy jak chociażby Victoria Nuland, to wtedy będziemy mieli do czynienia z sukcesem również w wymiarze strategiczno-politycznym w tej wojnie strony ukraińskiej. Dlatego, że Rosja, utrzymując kontrolę nad Krymem wojskową, bo o takiej jest mowa, kontroluje również szlaki żeglugowe
o kluczowym znaczeniu dla Ukrainy, a w związku z tym o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Ukrainy. To jest port w Odessie i okoliczne porty, i to jest podejście do Morza Azowskiego. Sytuacja zasadniczo się odwraca, jeśli Rosja traci kontrolę nad Krymem, bo wtedy Krym z taką Ukrainą, jaką ona dzisiaj jest i z Ukrainą zmierzającą do NATO, oznacza, że Krym będzie kontrolowany przez siły NATO, a to oznacza kontrolę NATO nad całym akwenem Morza Czarnego i blokowanie Rosji. Wtedy porty Noworosji, w tym porównywalny, jeśli chodzi o znaczenie wojskowe, port wojenny w Noworosyjsku, porównywalny z Sewastopolem, jest w gruncie rzeczy blokowany przez siły natowskie. Rosja traci kontrolę nad Morzem Czarnym i traci, pamiętajmy, przez wejście Finlandii i Szwecji do NATO kontrolę nad Bałtykiem. Rosja jest wtedy zamknięta w gruncie rzeczy w tym na północnym przejściu morskim, które też kontrolują siły natowskie operujące z baz w Islandii, w Wielkiej Brytanii i w Norwegii. I to jest dopiero ten finalny efekt zwycięstwa w wojnie i na osiągnięcie takiego efektu liczy Ukraina. W przeciwnym razie Ukraina jest flankowana przez Rosję z dwóch stron, od strony Białorusi, gdzie Rosjanie zwiększają swoją obecność wojskową, a zakończenie wojny da Rosjanom większe możliwości zwiększania obecności wojskowej, no bo część tych sił dzisiaj zaangażowanych w walce będzie mogła być przesunięta na Białoruś. Dlatego Rosjanie w grudniu ubiegłego roku podpisali umowę z Białorusią o utworzenie wspólnego zgrupowania wojskowego, która to umowa nie przewiduje limitów ilościowych, jeśli chodzi o wielkość tego wspólnego zgrupowania wojskowego. Oni mogą tutaj trochę jak na suwmiarce przesuwać ten wskaźnik zgodnie z wolą. No i utrzymanie Krymu wojskowe daje Rosjanom możliwość oczywiście wzięcia Ukrainy w kleszcze, no i też nie rozwiązuje kwestii Naddniestrza. No, Naddniestrze wtedy spełnia zupełnie inną rolę. Krym nierosyjski likwiduje też w dłuższej perspektywie problem Naddniestrza i bezpieczeństwa związanego z Naddniestrzem i całym tym obszarem. W związku z tym w moim odczuciu strategicznie dla Ukrainy kwestia panowania nad Krymem jest kwestią tego, co jest zwycięstwem w wojnie. No to jest właśnie to, o czym chciałem teraz powiedzieć. Znaczy, z tego powodu, że strategicznie kontrola nad Krymem jest jakby warunkiem mówienia o zwycięstwie w wojnie, to ja uważam, że Ukraina będzie chciała w ramach tej ofensywy, na którą czekamy, przenieść część działań wojennych na Krym. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że to jest takie zagranie trochę pokerowe, ale pokazujące, czy pozwalające sprawdzić, na ile te rosyjskie czerwone linie są rzeczywiście czerwonymi liniami. Znaczy, jeżeli Ukraina zaatakuje Krym w jakiejkolwiek formie, to oczywiście ja tu nie mam na myśli takiego ataku jak pod Lenino, tak? No, ale na przykład operacje nasilające się wojsk specjalnych są też formułą ataku na Krym. No, przeniesienie działań wojennych na Krym może mieć różny charakter. W związku z tym, jeżeli Rosjanie mimo tych wyznaczonych czerwonych linii nie odwołają się choćby do swojego potencjału nuklearnego, to jest to argument, że mamy do czynienia z czystą retoryką. Natomiast jeśli się odwołają, z czym też trzeba się liczyć, no to mamy jasne stanowisko, powtórzone na przykład dzisiaj jeszcze rano przez rzeczniczkę chińskiego MSZ-u, w odpowiedzi na te takie eskalacyjne deklaracje Miedwiediewa, ale Wołodina również, czy innych rosyjskich polityków, że po tym fake ataku na Kreml trzeba użyć broni jądrowej. Rzeczniczka chińskiego MSZ-u jakby jeszcze raz podkreśliła, że scenariusz eskalacyjny jest niedopuszczalny. Więc brzmi to cynicznie, ale taka próba sprawdzenia bojem, nazwijmy to, tych rosyjskich czerwonych linii jest w gruncie rzeczy w interesie Ukrainy. Bo jeżeli Rosja nie odwoła się do swojego potencjału, to niknie ten bardzo silny w myśleniu Zachodu, zarówno Stanów Zjednoczonych, jakby chociażby Niemiec, ten element myślenia o przeciwdziałaniu scenariuszom eskalacyjnym. Znaczy on nie niknie, ale waga tego argumentu jest mniejsza.
No a jeżeli Rosjanie się odwołają do potencjału nuklearnego lub wykonają jakieś działania pośrednie, no ostatnio na przykład wysłali, oni sygnalizują gotowość takich działań, no tam wysłali ładunki wybuchowe w większej liczbie do zaporowskiej elektrowni atomowej, tak, ale nawet jeżeli by oni na to poszli, to wydaje się, że w obecnej sytuacji, po szeregu wypowiedziach przedstawicieli RPA, Brazylii, Indii oraz Chin, to byłby ruch samobójczy dla Rosji w dłuższej perspektywie, w scenariuszu przedłużającej się wojny. Ja uważam, że strona ukraińska będzie chciała to sprawdzić. I strona ukraińska będzie też chciała przenieść działania na Krym po to właśnie, żeby podkreślić i w oczach sojuszników, że nie ma zakończenia wojny bez podniesienia sprawy Krymu. No i wymiar symboliczny jest tutaj też niezwykle istotny. To próba oddziaływania na rosyjską politykę wewnętrzną po stronie ukraińskiej też ma miejsce. To pamiętajmy, że w Rosji w przyszłym roku odbywają się wybory prezydenckie. Nawet jeśli uznamy, że one są niedemokratyczne, bo takie są, no to jednak wybory w sytuacji działań wojennych na Krymie to nie są wybory w scenariuszu triumfu Putina, bo wtedy już trudno będzie kogokolwiek przekonać, że wojnę się wygrywa. Tym bardziej, co też przecież jest faktem, że ludność, która mieszka na Krymie, szczególnie ta napływowa rosyjska, jest bardzo wrażliwa na wszelkie formy oddziaływania wojskowego. To znaczy po każdym ataku tam mamy relacje o kolejkach samochodów na moście krymskim, ludzi, którzy uciekają z Krymu. W związku z tym intensyfikacja tych ataków również z tej perspektywy jest w interesie Ukrainy. Ja uważam, ale to jest hipoteza, no czas to zweryfikuje, że Ukraina podejmie jakąś próbę przeniesienia choćby części działań wojennych na Krym już w ramach tej obecnej ofensywy. No trochę o tym mówiliśmy już, mówiąc, jaki jest negatywny scenariusz zakończenia wojny z punktu widzenia Ukrainy. Ukraina z dzisiaj w znacznym stopniu zniszczoną gospodarką i osłabiona demograficznie musi mieć perspektywę odbudowy. Ta perspektywa odbudowy jest kluczowa zarówno z punktu widzenia jakby no, przywrócenia normalnych warunków życia społeczeństwu ukraińskiemu, jak i to, co jest moim zdaniem ważniejsze z naszej perspektywy, czyli musi mieć na tyle wydolną gospodarkę, żeby ta gospodarka była w stanie utrzymać siły zbrojne na Ukrainie o takim potencjale, żeby te siły zbrojne były realnym czynnikiem powstrzymywania Rosji. Bo nawet nie biorąc pod uwagę scenariusza wojennego, no musimy mówić o polityce powstrzymywania Rosji, czy mieszanej polityce odstraszania i powstrzymywania. No im te siły są większe, tym perspektywa odstraszania Rosji jest perspektywą zbudowaną na trwalszych podstawach. To zresztą doskonale rozumieją politycy ukraińscy i wojskowi, mówiący o tym, że Ukraina już po wojnie, w realiach powojennych, będzie przypominała Izrael Wschodu, czyli będzie przypominała państwo, którego system obrony jest oparty o systemie obrony powszechnej, z silną, dobrze wyposażoną armią, zintegrowaną w sensie proceduralnym, w sensie standardów sprzętowych i systemu działania z armią NATO, a docelowo najlepiej, żeby Ukraina wchodziła w skład NATO. I ta wizja jest wizją jak najbardziej, powiedziałbym, zgoła oczywistą. Czy Rosja, która jest państwem agresywnym, i Rosja, która przynajmniej niewiele dzisiaj na to wskazuje, chciałaby zejść z obranej drogi, to znaczy z drogi używania siły po to, żeby doprowadzić do zmian politycznych w naszej części Europy, no będzie państwem zawsze groźnym. To znaczy będzie tylko kwestią czasu, kiedy Rosja, odbudowując swój potencjał wojskowy,
A tu są różne szacunki. No, mówi się, że to będzie 5 lat, będą potrzebowali na odbudowę potencjału do stanu sprzed agresji. Są tacy optymiści, którzy mówią, że to będzie 10 lat. Te 10 lat to też nie jest długo. No to Rosja, która się nie zmieni, a niewiele na to wskazuje, będzie Rosją groźną. No w związku z tym trzeba budować silny potencjał wojskowy na Ukrainie i to jest zadanie władz Ukrainy. No i to jest też z naszej perspektywy istotny element, dlatego że granicząc z Ukrainą i ta Ukraina, wiedząc o tym, może być poddana rosyjskiej presji, rosyjskiej agresji, próbom destabilizacji, no to najkrócej rzecz ujmując, jest też nasz problem, bo i my będziemy w tej sferze, bym powiedział, potencjalnie destabilizacyjnej. Ale ograniczając się na razie wyłącznie do Ukrainy, no to musimy zadać sobie pytanie jedno zasadnicze. Czy z takim potencjałem demograficznym i gospodarczym, tu na ten drugi element zwracam uwagę przede wszystkim, jakim Ukraina wychodzi z wojny, czy to będzie państwo, które będzie w stanie utrzymać 300-tysięczną armię, tak jak chciałoby mieć i tę armię, czy będzie w stanie wyposażyć w sprzęt, który będzie odpowiadał tym standardom. No nawet używając bardzo prostych analogii do doświadczeń Izraela, Izrael przecież jest mniejszym państwem i zupełnie mającym inaczej, jak powiem, wyglądające granice, no to Izrael wydaje gdzieś około 20 miliardów dolarów rocznie na utrzymanie swoich sił zbrojnych. Państwo, które ma PKB dzisiaj 120-130 miliardów, a w roku 2030, jak optymistycznie uważa obecny rząd Ukrainy, a w roku 2033, jak mniej optymistycznie uważa Bank Światowy, państwo to może mieć 200 miliardów dolarów PKB, no czy ono będzie w stanie wydawać 10% swojego PKB rocznie na utrzymanie takich sił zbrojnych? No to jest pytanie retoryczne. Wiadomo, że nie będzie w stanie. A w związku z tym, jeśli nie będzie w stanie, no to perspektywa, że Ukraina będzie na tyle silna wojskowo, że będzie samodzielnie w stanie odstraszać Rosję, wydaje się perspektywą bardzo optymistyczną. To jest optymistyczne założenie. W Polsce ja się bardzo często spotykam z takim poglądem, że to jest w gruncie rzeczy nie nasza sprawa. To jest państwo ukraińskie, oni przeżywają renesans idei nacjonalistycznej, narodowej, chcą być silni, chcą budować Ukrainę. Niektórzy nawet twierdzą, że w związku z tym Ukraina będzie dla nas groźna. Ja nie chcę tego poglądu dyskutować, ja tylko pytam się, czy Ukraina przy tak zdestruowanej gospodarce i z takimi problemami demograficznymi będzie w stanie w realiach odbudowy powojennej równolegle odbudowywać swoją armię do takiego poziomu, żeby ona odpowiadała standardom natowskim i była instrumentem odstraszania Rosji. Sam rząd Ukrainy przed konferencją w Lugano w zeszłym roku szacował, że te niezbędne kwoty na odbudowę sił zbrojnych to jest 350 miliardów dolarów. To jest szacunek rządu ukraińskiego. No to, bo tu nie wystarczy powiedzieć, że Ukraina dzisiaj ma najlepszą i o największym doświadczeniu w walce z Rosjanami armię na kontynencie europejskim. Oczywiście ma taką armię, tylko ta armia musi zostać odbudowana od nowa. No, sprzęt musi zostać kupiony, ludzie muszą być opłacani, no to wszystko musi funkcjonować, trzeba na to mieć pieniądze. Dzisiaj Ukraina tych pieniędzy nie ma. I czy będzie je miała w przyszłości, to jest sprawa otwarta. W związku z tym pojawia się pytanie, czy Ukraina samodzielnie, bez wsparcia państw innych, tak to określmy enigmatycznie, będzie w stanie tego rodzaju siły zbrojne zbudować, a to z naszej polskiej perspektywy jest pytanie, czy Ukraina będzie państwem buforowym, tak? Bo nasza radość z faktu, że Ukraina skutecznie opiera się rosyjskiej agresji, już sprowadzona do takiego bardzo trywialnego wymiaru, oznacza też radość, że my uważamy, iż to Ukraina będzie państwem buforowym, tak jak my jesteśmy dla Niemiec państwem buforowym, w związku z tym Niemcy mogą sobie pozwolić na posiadanie mniejszej armii, bo wiedzą, że Polacy w razie czego będą stawiać opór. Tak do pewnego stopnia my sobie wyobrażamy przyszłą rolę Ukrainy.
I w tym nie ma nic zdrożnego. To jest, powiedziałbym, normalne, to są normalne relacje pewnej wspólnoty interesów. To też jest w naszym interesie, żeby Ukraina osiągnęła taki stan. Dlatego wysyłamy tam czołgi, dlatego pomagamy wojskowo. To jest dość oczywiste. Natomiast czy Ukraina będzie w stanie to samodzielnie osiągnąć? No ja mam co do tego pewne obawy. No to z kolei oznacza, że część tych obowiązków w ramach tego, co się określa mianem gwarancji bezpieczeństwa, będzie musiało przejąć albo NATO, to jest ten scenariusz optymistyczny, że Ukraina wejdzie do NATO, no albo będą to musiały inne państwa gwarantujące bezpieczeństwo Ukrainy wziąć na siebie. Możliwe są też scenariusze pośrednie, no ale to jest już bardziej kwestia techniczna. No ja bym zaczął od czegoś, co mnie się wydaje dość oczywiste, ale mam sporo spotkań w Polsce, dyskutuję, rozmawiam z ludźmi i mam też takie przekonanie, że nie dla każdego to jest oczywiste, ale dlatego może to powtórzę, nawet jeśli to wygląda na rzecz banalną. Otóż z punktu widzenia interesów Polski i bezpieczeństwa Polski, sukces Ukrainy w zakresie odbudowy i pozytywnego zakończenia wojny jest i też przezwyciężenia wewnętrznych problemów jest w sposób oczywisty, leży to w naszym interesie. Dlatego, że niepowodzenie Polski w jakichkolwiek z tych obszarów będzie oznaczało przedłużanie się procesu odbudowy, a to się będzie przekładało na pozycję czy zdolności, czy stan gotowości i wyposażenia ukraińskich sił zbrojnych. A w związku z tym my nie mamy komfortu mówienia o tym, że to nie jest nasza sprawa, że to, że na Ukrainie jest korupcja i to, że na Ukrainie też pojawiają się tendencje wcale Polsce nieprzyjazne, że to jest w gruncie rzeczy nie nasz problem, niech oni się sami swoimi sprawami zamkną, a my się skoncentrujemy na naszych kwestiach. Znaczy, polityka koncentrowania się wyłącznie na naszych kwestiach doprowadzi i tak do sytuacji, że my zostaniemy skonfrontowani, tylko później być może trochę, z sytuacją strategiczną, która jest sytuacją, może być sytuacją groźną dla Polski, już nawet nie patrząc na Ukrainę. To jest moja perspektywa, dlatego mówię zawsze o tym, że opowiadam się za bardzo pogłębioną współpracą z Ukrainą, mając na względzie przede wszystkim interes strategiczny Polski i kwestię bezpieczeństwa Polski. Ale jestem oczywiście oskarżany o ukrainofilizm albo w ogóle, że pracuję za pieniądze z ambasady ukraińskiej, co jest argumentem dość, bym powiedział, odważnym, ale okej. W Polsce tak się dyskutuje o polityce, znaczy nie ocenia się realnych problemów, tylko kieruje się ad personam wszelkie rzeczy i na przykład są tacy, którzy uważają, że absolutnie priorytetowym czynnikiem w polskiej polityce i temu powinno być wszystko podporządkowane, jest kwestia upamiętnień wołyńskich. To dzisiaj powinniśmy załatwić i jak to załatwimy, nawet kosztem innych spraw, to polska polityka odniesie sukces. Ja mam na ten temat inny pogląd i uważam, że to jest jakby kluczowy element, czyli pewien system bezpieczeństwa. Ta koncepcja Rasmussena i Jermaka, ona jest oficjalnym stanowiskiem rządu Ukrainy, przynajmniej nadal obowiązującym, dlatego że Zełenski, formułując tak zwanych 10 punktów, które on przedstawił na konferencji G20 w Indonezji jesienią ubiegłego roku, odwołał się wprost do tej koncepcji, która tam jest sformułowana. I z grubsza rzecz biorąc, na tym też moim zdaniem polega obecna polityka rządu Ukrainy przed szczytem NATO w Wilnie. Mianowicie oni oczekują, iż NATO, iż ten proces integracji czy wchodzenia Ukrainy do NATO zostanie zainicjowany, czyli odejdziemy od dość ogólnych deklaracji, że trzymamy się polityki otwartych drzwi, na rzecz bardziej sformalizowanego procesu rozpoczęcia wchodzenia Ukrainy do NATO. Jak długo ten proces będzie trwał, nie wiadomo, dlatego że tu mamy co najmniej kilka czynników. No, mamy czynnik trwającej wojny, który uniemożliwia natychmiastowe przyjęcie Ukrainy do NATO. Mamy czynnik dostosowania sił ukraińskich do standardów natowskich, tak aby
wejście Ukrainy do NATO zwiększało bezpieczeństwo NATO, a nie zmniejszało. Dzisiaj by ono raczej zmniejszało. No i mamy olbrzymi obszar związany z mechanizmem politycznym, no bo przecież wiemy, że tu musi być konsensus wszystkich państw członkowskich w NATO, a budowanie takiego konsensusu to nie jest prosta sprawa. Dzisiaj jest sporo przeciwników wejścia Ukrainy do NATO. A w związku z tym strona ukraińska realistycznie... No, ale też i Stany Zjednoczone nie są entuzjastą, tak mi się wydaje. Ale zostawiając to z boku, ten obszar polityczny, bo tu jest też rozgrywka między Ameryką, Niemcami i Francją, właśnie w tym trójkącie toczy się bardzo istotna rozgrywka pozycjonująca jakby kształt przyszłego sojuszu i tutaj Ukraina jest raczej przedmiotem tej rozgrywki, argumentem używanym przez różne strony, ale zostawiając to z boku, otóż ja uważam, że Zełenski i jego ekipa mają świadomość faktu, że nie są w stanie osiągnąć natychmiastowego członkostwa w NATO. To, o co oni zabiegają, to zabiegają wejście na wyższy poziom, czyli pokazanie planu członkostwa. Może to będzie Member Action Plan, może to będzie jakaś inna formuła, ale chodzi o to, żeby już odejść od tych takich ogólnych deklaracji. Nie ma jakiegoś jednolitego wzorca. To znaczy nie ma jakiegoś modelu traktatowego, który powinien być zastosowany i wszystkie państwa powinny w równym stopniu partycypować w tym systemie gwarancji bezpieczeństwa. To od tego należałoby zacząć. Próbujemy to budować dopiero. Tak, to dopiero powinno być budowane. I tutaj natomiast mamy kilka, wydaje się, takich punktów, które są punktami stałymi. Znaczy, po pierwsze, nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa, ani natowskich, ani innych dla Ukrainy, jeżeli Polska nie jest gwarantem. To wynika z prostego i dość oczywistego faktu, no, doświadczenia tej wojny na to wskazują, że Polska jest dzisiaj głównym hubem komunikacyjnym, zaopatrzeniowym dla Ukrainy, a w związku z tym wszyscy gwaranci bezpieczeństwa no, muszą liczyć na kooperatywność władz Polski i na to, że Polska będzie taką rolę odgrywała. No nie byłoby w czasie zimnej wojny mowy o strategii obrony Europy Zachodniej przed nawałą sowiecką, jeśli by Niemcy nie chciały spełniać takiej roli, jaką wtedy im przypisywano. No bo po prostu to jest wojskowo niemożliwe i w związku z tym, jeśli mówimy o gwarancji bezpieczeństwa, czyli o obszarze wojskowym, zaangażowanie Polski w tym systemie jest absolutnie niezbędne, bo w przeciwnym razie nie ma możliwości dostarczenia tej pomocy wojskowej. No w jaki sposób? Jedynie za pośrednictwem lotnictwa, ale to też nie jest bardzo prosta sprawa, bo mamy do czynienia z wojną lądową, a nie inną. Więc Polska w każdym systemie musi być jednym z gwarantów. To jest jakby, to są doświadczenia tej wojny. Co nie znaczy, bo my mamy wiele różnych mitologii. Znaczy, po pierwsze, to nie znaczy, że Polska powinna być jedynym gwarantem. To od tego należy zacząć. No właśnie, bo jeżeli pozwolisz, podkręcę nieco atmosferę i powiem rzecz następującą, że to stwierdzenie, że Polska jest niewątpliwie prawdziwe, że Polska jest koniecznym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy na przyszłość, od razu budzi takie skojarzenie silnie ugruntowane w naszej historii, że możemy zostać znowu wepchnięci w jakiś rodzaj asymetrycznego dzielenia ryzyka, prawda? Bo jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, na przykład taką. Ale my już dzielimy asymetrycznie ryzyko przecież. I nasze ryzyko jest dziś inne niż ryzyko francuskie, jest asymetryczne w związku z tym. Znaczy w ogóle nie ma mowy o gwarancjach bezpieczeństwa, moim zdaniem, które byłyby jakąś alternatywą do perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Tego rodzaju stawianie sprawy byłoby nie tylko błędne, ale też i szkodliwe. Dlatego, mówimy tu o uzupełnieniu. Mówimy tu o pewnym uzupełnieniu czyli, na to, czyli mówimy o pewnym systemie, gdzie mamy ramy, ale już też doprecyzowane i mamy pewien scenariusz, tak to określmy, wchodzenia Ukrainy do NATO. Ten proces wchodzenia Ukrainy do NATO nie musi być procesem krótkim, niestety, a w związku z tym w tak zwanym okresie przejściowym państwa
gwarantujące Ukrainie bezpieczeństwo powinny tych gwarancji udzielić. Ja tylko powiedziałem, że Polska z powodu położenia jest absolutnie zawsze wymieniana w tym gronie, co wcale nie oznacza, że powinna być państwem jedynym gwarantującym, bo przecież my nawet takiego potencjału nie mamy. Z punktu widzenia potencjału wojskowego, absolutnie takim gwarantem muszą być Stany Zjednoczone, a ja mam poważne wątpliwości, czy Amerykanie chcą tego rodzaju konstrukcję tworzyć, bo jest też alternatywna propozycja, za którą w moim odczuciu optują chociażby Niemcy, a niewykluczone, że również nawet byłbym skłonny tak myśleć, Amerykanie. Czyli ale skoncentrujmy się na razie na tych gwarancjach bezpieczeństwa. Te gwarancje bezpieczeństwa w ramach procesu dochodzenia Ukrainy do NATO powinny obejmować też proces umocnienia wojskowego wschodniej flanki NATO. Czyli musimy mieć co najmniej dwa procesy, które będą postępowały równolegle. To się wiąże z transferami finansowymi, ze zwiększeniem obecności wojskowej, z programami szkoleniowymi, z programami zaopatrzeniowymi w sprzęt dla Ukrainy. Niewykluczone, bo o tym też się dyskutuje, z obecnością wojskową, chociaż skala tej obecności może podlegać pewnym ustaleniom sił natowskich na terenie Ukrainy w jakimś modelu docelowym i oczywiście ze wspólną deklaracją reakcji państw gwarantujących w sytuacji, gdyby to Rosja ponownie rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Więc w tym sensie rzeczywiście tak jest i o tym też mówią przedstawiciele Ukrainy i moim zdaniem rozsądnie, że im większa grupa państw gwarancyjnych, tym lepiej, co nie oznacza, że każde państwo gwarancyjne będzie na przykład w sytuacji kryzysowej musiało być zobowiązane do przysłania wojska, bo jeszcze jest kwestia zdolności. Wiele państw gwarancyjnych, czy takich, które są w NATO, dzisiaj tych zdolności po prostu nie ma. A to oznacza, że bez Stanów Zjednoczonych ten system, nazwijmy to, gwarancji dla Ukrainy jest w ogóle nie do pomyślenia. Znaczy nikt rozumny nie będzie proponował, ja tego nie robię, żeby Polska zamiast NATO sama zagwarantowała bezpieczeństwo Ukrainie, bo w oparciu, przepraszam, o co? O te 58 000 żołnierzy sił lądowych, którymi dysponujemy, to tym mamy gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie. Ukraina ma prawie 1 milion ludzi pod bronią, w związku z tym, gdyby ktoś komuś miał w takim dwustronnym systemie gwarantować bezpieczeństwo, to może bardziej Ukraina nam niż my Ukrainie. W związku z tym wszyscy, którzy tak myślą, no po prostu ich myśli nie korespondują z sytuacją, z rzeczywistością. To wymaga decyzji Stanów Zjednoczonych, to wymaga również decyzji Wielkiej Brytanii, dlatego że w ramach podziału obowiązków w NATO Wielka Brytania między innymi odpowiada za system bezpieczeństwa na Bałtyku, tak? To wymaga również skoordynowania tego, o czym mówię, o umocnieniu wschodniej flanki, również wchodzeniu Finlandii i Szwecji do NATO, bo przecież to jest cały też obszar spraw, które trzeba podjąć i również budowaniu pozycji NATO na Morzu Czarnym. Te trzy obszary muszą być podjęte. A to też oznacza, że w planie jakby wykonawczym będą państwa, które będą gwarantowały wsparcie wojskowe, logistyczne, być może zaangażowanie w jakimś kontyngencie sił pokojowych czy rozjemczych na Ukrainie, a będą państwa, które będą gwarantowały, czy powinny gwarantować wsparcie finansowe dla tego rodzaju umocnienia wschodniej flanki NATO i umocnienia zdolności obronnych Ukrainy. Więc w optymalnym modelu najlepiej by było, żeby to wszystkie państwa NATO były tymi państwami gwarancyjnymi, no ale to należałoby wtedy zapytać, to dlaczego nie przyjąć od razu Ukrainy do NATO, bo to na jedno by wychodziło. No więc właśnie dlatego, że to nie wydaje się możliwe, trzeba będzie budować jakieś systemy pośrednie, ale nie alternatywne, ale uzupełniające i nie indywidualne, ale właśnie wielostronne, gdzie stopień zaangażowania i skala pomocy będzie ustalana już bardziej bilateralnie, tak, ale albo w ramach pewnych podgrup, tak to odkreślmy. To zresztą powinien być system być może szerszy niż tylko natowski, no bo mamy do czynienia z wychodzeniem. NATO otworzyło swoje przedstawicielstwo w
zdaje się, w Tokio w ostatnich dniach, tak? Tu jest też ten ruch, mamy porozumienia amerykańsko-koreańskie, no więc z tym ja nie wykluczam, że być może inne państwa też powinny w to wejść, bo wszystko, co stabilizuje sytuację na Ukrainie jest korzystne. Ja tylko mówię jedną rzecz, a mianowicie polityka Polski jest tutaj polityką absolutnie, może nie decydującą, ale jedną z istotniejszych, dlatego że to my zawsze będziemy musieli być w tym systemie, my musimy wiedzieć, z jakimi ryzykami to się wiąże. Nasza opinia publiczna musi się opowiedzieć za tego rodzaju rozwiązaniem, bo nie zrobimy tego cichcem na boku i nie informując nikogo. I my musimy dostać gwarancję od naszych sojuszników z NATO, również w postaci zwiększonej obecności wojskowej na terenie Polski, bo my ponosimy większe ryzyko, dlatego że państwo, które staje się państwem hubem zaopatrzeniowym dla Ukrainy i dla ukraińskich sił zbrojnych, jest narażone na atak. Zarówno poniżej artykułu 5, jak i powyżej artykułu 5, a w związku z tym my mamy prawo oczekiwać większej gwarancji. My musimy w związku z tym też budować pewne koalicje polityczne, poszerzające możliwości współpracy wojskowej i niwelujące pewne bariery. To też w związku z tym oczekiwania wobec Polski są większe, no bo my stajemy się tym państwem frontowym. Mało tego, deklaracje ekipy rządzącej są takie, że my chcemy tę rolę podjąć, no chcemy zbudować armię 300-tysięczną, chcemy wydawać niebotyczne pieniądze na uzbrojenie, w związku z tym to jest ta rola, w której my się sami widzimy. No to teraz zadajmy pytanie, czy to jest w ogóle realne, czy tu mamy do czynienia z realną polityką, czy raczej mamy do czynienia z narracją na temat polityki i opowieściami na użytek wyborców, bo ja mam niestety obawy takie, że w sporej części my mamy do czynienia nie z realną polityką, ale z pewną doraźną działalnością, bardziej obliczoną na poklask chwilowy wyborców. No, sprawa z ukraińskim zbożem, o której dużo pisałem, no jest właśnie pokazaniem, do jakich negatywnych skutków prowadzi brak strategii politycznej. Strategia jest zawsze działaniem proaktywnym. Strategia nie polega na czekaniu i przyglądaniu się, co ktoś za nas zrobi. Strategia zawsze oznacza próbę wpłynięcia na rzeczywistość, nie dlatego, że chcemy 100% i jesteśmy w stanie 100% osiągnąć, ale dlatego, że tak adresujemy nasze oczekiwania i nasze interesy, chcemy w ten sposób bronić. I to, o czym dlatego napisałem tą książkę w gruncie rzeczy. Ja apeluję, żeby Polska wreszcie stała się dorosłym, poważnym państwem, wreszcie zaczęła myśleć strategicznie, wreszcie zaczęła budować narzędzia umożliwiające realną politykę, a nie koncentrowała całą swoją politykę tylko do narracji medialnej. Bo ja mam wrażenie, że nasza polityka się koncentruje tylko do opowieści na temat naszych aspiracji, opowieści na temat naszej historii. I to dla nas jest bardzo ważne. Ja to rozumiem, sam jestem historykiem, tylko z całym szacunkiem nasza historia już jest mniej ważna dla Amerykanów, dla Niemców, czy nawet dla narodów, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni. I tu, wydaje mi się, jest cały podstawowy problem. Znaczy, jak nie zbudujemy poważnego, nowoczesnego państwa, umiejącego działać strategicznie, wyprzedzać zagrożenia, oceniać sytuację, reagować, budować narzędzia, których być może użyjemy, a których być może nie użyjemy, to zawsze będziemy właśnie reaktywni, zawsze będziemy walczyć z jakimiś zjawiskami, które nas zaskoczą. A czasy nadchodzą po prostu gorsze i to jest właściwie wszystko, o co mi chodzi, żebyśmy zaczęli poważniej traktować nasze własne państwo.